Dzisiaj, proszę Państwa, króciutko o najpotężniejszym, może jednym z najpotężniejszych ziół roślin, która jest mi znana, którą stosuję od lat i która daje mi zdrowie i utrzymuje mnie w jakiej takiej kondycji. Dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć parę słów na temat siemienia lnianego. Siemię lniane, wiecie Państwo, jak wygląda siemię lniane? Tak wygląda siemię lniane. Tak to wygląda. Teraz zobaczymy, czy Państwo widzicie. O, teraz Państwo widzicie, widzę na podglądzie. Tak wygląda siemię lniane. Moje siemię lniane. Siemię lniane, proszę Państwa, kupuję hurtowo. Ktoś powie, że to jest z nawozami, że to jest... A skąd ja wiem, skąd mamy pewność, że kupując w sklepach ekologicznych nie jest to z nawozami lub zanieczyszczeniami chemicznymi? Skąd my wiemy o tym? Proszę Państwa, ja nie chcę, broń Boże, podważać autorytetu sklepów ze zdrową żywnością lub ekologicznych, ale nie dajmy się ogłupieć. W każdym razie, proszę Państwa, to siemię lniane. Siemię lniane, proszę Państwa, to jest tak delikatna roślina, delikatne nasionko, ale posiadające nieprawdopodobną moc. Proszę Państwa, obniża poziom cholesterolu LDL, reguluje poziom cukru we krwi, chroni przed nowotworami piersi, jajników, prostaty, jelita grubego, nawet żołądka, proszę Państwa. Jest źródłem porządnych kwasów omega-3, które nam zabezpieczają cały układ krążenia i sprawy nowotworowe. Reguluje, proszę Państwa, trawienie. Ochrania nam żołądek i wątrobę jelita. No proszę Państwa, reguluje pracę układu trawiennego. Zależy od tego, jak to bierzemy. W każdym razie jest to nieprawdopodobne, proszę Państwa, nieprawdopodobne zioło, nieprawdopodobne nasionko, nieprawdopodobna roślina. Naprawdę, proszę spytać ludzi, którzy stosują siemię lniane w różnych postaciach od lat. Ludzie, którzy przeszli chorobę wrzodową żołądka, którzy mają nadkwasotę, którzy mają refluks. Proszę sobie ich zapytać. Proszę Państwa, to jest coś, co jest nieprawdopodobne. Dlatego siemię lniane jest tak dobre i jest tak ważne. Proszę Państwa, ja codziennie rano piję sobie tak zwany olej lniany. Widzicie Państwo, jak wygląda? To on ma być tłoczony na zimno, olej lniany. Też kupiony u tak zwanego chłopa na tak zwanym targu. Skąd ja wiem, czy tu jest chemia? Być może jest. Proszę mi powiedzieć, w czym nie ma tej chemii dzisiaj. We wszystkim prawie jest chemia, więc spokojnie już z tym. Biorę sobie co rano jeden malutki kieliszeczek, 50 ml tego oleju. Wypijam. On nam zabezpiecza, żołądek, zabezpiecza jelita, zabezpiecza wątrobę, układ krwionośny. Proszę Państwa, tak robię. Potem co robię? Zabezpieczam sobie układ pokarmowy i żołądek. W związku z tym, że jestem wrzodowcem, w związku z tym, że w czasie odbywania służby wojskowej nabawiłem się wrzodów. Dużo znam ludzi, którzy to niestety przechodzą i przeszli. Robię sobie w ten sposób, że biorę sobie 1,5 litry wody krzemowej, mojej wody krzemowej, dodaję do tego 4-5 łyżek, pełnych stołowych łyżek siemienia lnianego tego siemienia. Zagotowuję, proszę Państwa, zmniejszam gaz i 20 minut to gotuję. Odstawiam do odstygnięcia. Ostyga, piję. Po jednej łyżce, zaczynam rano, proszę Państwa, teraz uwaga. 2 ml, może 1 ml dodaję sobie rano na czczo tego oto. Propolis, ekstrakt 95. Robię se sam. Od zaprzyjaźnionego pszczelarza dostaję propolis. Zalewam sobie to litrę na 10-15 deko tego propolisu. Stoi mi 3 tygodnie, odzedzam, zlewam i mam propolis pierwszej klasy, pierwszej jakości, własny. Dlaczego własny? Widzicie Państwo tutaj za mną te zioła, które są, to są zioła moje zbierane.
Te zioła, które kupiłem, to są zioła kupione w bardzo dobrej hurtowni. Kiedyś Państwu podam hurtownię, ale nie chcę na razie robić nikomu reklamy, ale przyjdzie na to czas, że powiem. Te zioła są kupione. Zapłaciłem te zioła. Pokażę Państwu, jak mi się uda sięgnąć, żeby tutaj nie robić bałaganu. Widzicie Państwo, to zioła są moje. To są zioła, to są moje zioła. Widzicie Państwo? Te zioła są zbierane i suszone z sercem. I tu jest, proszę Państwa, cały myk. To jest robione z sercem. To jest robione z sercem. Tu jest moje serce i tu jest moje hobby. I moja, że tak powiem, to jest kupione. I to też jest kupione. Natomiast wszystkie te zioła, które Państwo macie z tyłu, to stoją tutaj, w tym. To jest, proszę Państwa, wszystko robione przeze mnie. Jak dożyjemy, a już się robi ciepło, to pokażę Państwu, jak ja zbieram zioła. Pokażę Państwu, jak macie, co macie, że macie aptekę w zasięgu ręki i będziemy powolutku kontynuować kanał. Ale wracając do sprawy. Proszę Państwa, to co ja robię, dolewam sobie do pierwszej porannej na czczo wypijanej wywaru ze siemienia lnianego, delikatnie na zakrętce od butelki na dnie tego właśnie propolisu. On nam pięknie osiada na górze i robi nam taką warstwę. Kiedyś Państwu pokażę to. Wypijam to na czczo. Co mi się dzieje? Pierwsze łyki wypite tego propolisu na tym wywarze z lnu zaczynają działać jak antybiotyk. One wchodzą mi po prostu w żołądek, zaczynają robić rewolucję ze złymi sprawami, które się tam dzieją, robią mi przegląd, to jest taka forpoczta. I wchodzą do wątroby, wchodzą do wszystkich i on po prostu wchodzi do krwi i robi mi propolis. Propolis to jest, kiedyś też Państwu powiem, to jest coś nieprawdopodobnego. To mi robi porządek. Potem reszta szklanki, normalną szklankę, 300 ml, wypijam, robi mi to siemię lniane, ten wywar ze siemienia lnianego mi po prostu osłania mi żołądek, przełyk, żołądek i wejście do dwunastnicy. To wszystko pięknie mi gra. Wchodzi przez wątrobę, wszystko mi to pięknie mi to działa. Robię to już dłuższy czas. Oprócz tego, że mi to pomaga, proszę Państwa, w cukrzycy, którą mam, z którą walczę z ziołami, ale ciężko mi to walczyć, ale jakoś sobie daję radę, to proszę Państwa, to jest coś pięknego. Polecam Państwu wszystkim, którzy macie sprawy związane z wrzodami, z nadżerkami lub z tymi podobnymi sprawami. Proszę Państwa, to jest nieprawdopodobny lek. To jest, ja nie znam równie dobrego leku w medycynie akademickiej, jak właśnie to nasze siemię lniane wywar. Teraz uwaga, proszę Państwa, to pijemy siemię lniane przed posiłkiem, na czczo, przed każdym, jeżeli mamy problem. To ten wywar nam osłania wszelkie sprawy związane z nadżerkami. W związku z tym, że jego konsystencja i skład chemiczny jest zbliżony do powłoki ochronnej naszej błony śluzowej żołądka, on po prostu się zachowuje naturalnie i nam to pięknie wszystko robi. Spytajcie Państwo każdego lekarza. Każdy lekarz, który zna się cokolwiek na naturoterapii, Wam powie. Teraz uwaga, tak robimy, jeżeli mamy, proszę Państwa, problemy z nadżerkami, chcemy sobie powlekające warstwy i tak dalej. Jeżeli natomiast mamy, proszę Państwa, jeżeli mamy problemy z zaparciami, niewielkimi, zaznaczam, bo jak są duże zaparcia, to trzeba uważać, ale z niewielkimi zaparciami, proszę Państwa, zmierzcie sobie siemię lniane, to siemię lniane w młynku do kawy. Polecam Państwu młynki ręczne. Proszę sobie wejść na Allegro i są takie młynki ręczne, ja mam taki, pokażę Wam kiedyś, taki młynek za 95 zł chyba dałem za niego, coś pięknego, to jest chyba, ktoś pomylił sobie cenę, jest tak porządny, to jest ręczny młynek, wszystko Państwo w tym zmielicie i na chleb, jeżeli ktoś sobie robi chleb, i takie rzeczy jak siemię lniane, i rzeczy, których nie można innymi młynkami zmielić, to tym zmielicie. Dlaczego takie ważne jest? Ponieważ, proszę Państwa, mielenie w młynkach elektrycznych do kawy
ono robi coś takiego, że podwyższa nam temperaturę i niektóre składniki tracimy. Natomiast jeżeli taki młynek, jak Państwu mówię, pokażę Państwu kiedyś ten młynek, używacie Państwo takiego młynka ręcznego, to zostaje wszystko. Pięknie nam to miele i mamy pięknie zmielone siemię lniane. To siemię lniane, jeżeli macie Państwo problemy z wypróżnianiem, jeżeli macie Państwo problemy z nadwagą dużą, bo siemię lniane tuczy, musicie Państwo wiedzieć, ale nie zawsze. Jeżeli jest umiejętnie stosowane, powiedzmy, bierzecie sobie Państwo zawsze po posiłku, uwaga, siemię lniane mielone, po posiłku proszę sobie wziąć łyżkę stołową siemienia świeżo mielonego. Proszę nie trzymać tego długo, zaraz powiem dlaczego. Zmielić i w tym samym dniu, taką sobie porcję mielić, żeby poszła 4 łyżki, jeżeli Państwo chcecie po posiłku. Łyżkę tego siemienia lnianego przyjmujemy i popijamy szklanką wody krzemowej. Zaznaczam. No nie żartuję, jeżeli Państwo nie macie krzemowej, to jest zwykłej wody, nie? Ale najlepiej jest krzemowa, a jeszcze lepiej krzemowa topiona. To, co mówiłem wcześniej. To jest lekarstwo. Proszę Państwa, to jest lekarstwo. W związku z tym, jeżeli tak zrobicie, to jest jedyny wyjątek, kiedy mówię, że można popijać po jedzeniu. Nigdy nie pijemy po jedzeniu, proszę Państwa. Też będę mówił dlaczego. Nie pijemy nigdy do 2 godzin, 1,5 godziny do 2 godzin po jedzeniu. Pijemy 15 minut przed jedzeniem i 1,5 godziny do 2 godzin po jedzeniu. Nie ma takiej opcji. Kwasowość żołądka naszego jest od 1 do 2,5. Nie może być inna, ponieważ nie strawia, żołądek ciężko ma pracować, nie strawia nam białek. Białka te przedostają się dalej do organizmu i robią nam problemy. Potem będziemy rozmawiać na ten temat. W każdym razie tak, jak mówię Państwu. Jeżeli ktoś Państwu coś nie zrozumiał, to proszę sobie cofnąć ten filmik z powrotem. Wtedy mamy, proszę Państwa, tak zwane spulchnienie mas kałowych, które nam pięknie wychodzą i nie mamy problemów. Tylko uwaga, jeżeli Państwo macie problemy z wyrostkiem robaczkowym, nigdy nie bierzcie żadnych rzeczy, na przykład kora kruszyny. Ponieważ tak samo, jeżeli macie problemy Państwo bardzo poważne z zaparciami i macie Państwo problemy z wyrostkiem, proszę tego nie brać, bo narobimy kłopotu. Szczeli Państwu wyrostek robaczkowy i dostaniecie Państwo perforacji, dostaniecie Państwo zakażenia obszerne. Mogą być różne cuda, takie, że Was karetka nie dowiezie na miejsce do szpitala. Więc proszę Państwa, to pamiętajcie. Stosujcie siemię lniane. Uwaga, teraz następna i ostatnia sprawa. Ostatnio pojawiły się głosy, że siemię lniane nasze jest trucizną. Glikozydy cyjanogenne zawiera, tak, to samo co w pestkach moreli. Słyszeliście Państwo, że ludzie raka leczą właśnie pestkami moreli w odpowiednich proporcjach. To jest właśnie to samo, co mamy w pestkach moreli. I teraz tak, twierdzą, ja nie podważam tego, co twierdzą, że jeżeli proszę Państwa, byśmy mieli w dużym uproszczeniu, ja się posłużę swoją kartą biznesową, jeżeli byśmy mieli, proszę Państwa, tutaj, może tak, jeżeli byśmy mieli, proszę Państwa, to ziarno nasze, które tutaj pokazywałem, to twierdzą, że to ziarno jest podzielone na pół. Jak tu widać? Dobrze widać, dobrze. Że to jest podzielone. Że z jednej strony mamy amigdalinę, z drugiej strony linamarin. Linamarin. Amigdalina i linamarin. Takie są składniki w tym naszym ziarenku. I cały problem polega na tym, że te składniki 2 są oddzielone od siebie pewną błonką. W tym miejscu, no nie będę pokazywał Państwu ziarenka, bo jest za małe. To jest malutkie ziarenko. I że jeżeli nie złączymy tej części z tą częścią, ja Państwu tu narysuję, może wezmę biuro. To jest składnik 1, składnik 2. Jeżeli my
nie połączymy składnika 1 ze składnikiem 2, się nic nie dzieje. Jeżeli, proszę Państwa, pomieszamy, że prawdopodobnie tworzy nam się cyjanowodór, który jest szkodliwy dla organizmu. Tak nas przestrzegają uczeni w piśmie i faryzeusze, w cudzysłowie mówiąc. No i co się dzieje? No to się dzieje, proszę Państwa, że za tym poszły następne mądre badania. I twierdzą, że żeby się zatruć, to trzeba dziennie zmielonego, zaznaczam, zmielonego siemienia lnianego trzeba było zjeść, no strzelam, 500 gram, czyli może 50 łyżek stołowych, 50 łyżek stołowych. No nikt tego tyle nie zje. Więc ja myślę, że dobrze, że są ostrzeżenia, dobrze, że są takie rzeczy. Niemniej jednak, proszę Państwa, żeby się zatruć, to trzeba zjeść tego dużo. Ile jeść, żeby się nie zatruć? Od 10 do 50 gram, proszę Państwa. Od 1 łyżki do 5 łyżek stołowych. To, co Państwu mówiłem. Jeżeli Państwo zjecie 4 łyżki stołowe po jedzeniu, kupiłem szklankę wody krzemowej, topionej, nic się nie dzieje. Będziecie Państwo zdrowsi. Olej omega-3. Tutaj jest. Nie wiem, czy tutaj jest. Czy to było pryskane? Nie wiem. Od chłopa kupione jest na targu. Ale jest dobre, pije, jest super. Tylko na tym nie smażymy. To jest olej wyciskany na zimno i to pijemy na zimno. Dajemy do sałatek. Jest wspaniały olej lniany dawany na sałatek. Polecam Państwu do sałatek olej lniany. Naprawdę. Powiem Państwu jeszcze na koniec ciekawostkę, że zrobiłem sobie taką wyciskarkę metodą zrób to sam w jesieni, kiedy było jeszcze ciepło. Tak średnio mi to wyszło, muszę poprawiać. Teraz się robi ciepło, będę poprawił. Jak poprawię, to pokażę Państwu, czy mi to wychodzi, czy nie. Bo chciałbym sobie sam robić taki olej na swoje potrzeby, bo kupiłem sobie pół metra lnu i chcę sobie sam zrobić. Jeżeli mi nie będzie wychodzić, będę od chłopa na targu kupował ten olej i będę pił. Proszę Państwa, na koniec mojego nagrania chciałbym Państwu serdecznie podziękować, ponieważ ilość wejść na ten kanał poraził mnie pozytywnie. Proszę Państwa, sami Państwo widzicie, że ani tu specjalnie nie ma ani wizerunku, ani parcia na szkło, to się tak nazywa. W każdym razie, proszę Państwa, cieszę się, że oglądacie ten kanał. Cieszę się, że jeżeli komuś cośkolwiek pomogę, jeżeli ktoś z Państwa będących na przykład w Stanach, a byłem 5,5 roku, wiem o czym mówię, tam się właśnie leczyłem fitoterapią, dzięki temu, że po prostu się tym interesowałem przez dłuższy czas, to dużo mi to w życiu pomaga mnie i komuś innemu. Jeżeli Państwo jesteście gdzieś za granicą, jeżeli Państwo macie problem z dostaniem się do lekarza, a różnie to bywa, bo i to drogo, i czasami nieporęcznie, i różne sprawy, pamiętajcie Państwo, że macie coś takiego jak kanał Wyzdrowiejesz 60. Proszę wchodzić, proszę patrzeć, co ja tam mówię, proszę iść do lasu lub do sklepu warzywnego i kupić sobie kapustę, kupić sobie ziemniaki, zrobić sobie obierki, wyczyścić sobie woreczek, wypić sobie sok z ziemniaka. Proszę Państwa, to jest lekarstwo. Nie myślcie sobie, że jeżeli mamy wodę na każdym kroku, to woda nie ma swojej wartości. Wody, jeżeli by nam ktoś zabrał wodę na 2 dni, to woda by osiągnęła cenę większą niż złoto. Więc pamiętajcie Państwo, Pan Bóg, natura, czy ktoś jest wierzący, czy nie, dała nam naturę, więc my się, proszę Państwa, tego trzymajmy, leczmy i dziękujmy Bogu za to, co mamy. Wszystkich Państwa pozdrawiam Państwa, tych, którzy wchodzą na kanał, nawet z Republiki Południowej Afryki i z Australii. Wszystkich Państwa jednakowo pozdrawiam, dziękuję za wejścia i następny filmik albo jutro, czyli w niedzielę, albo może na drugi tydzień, zobaczymy. W każdym razie na pewno będę się starał Państwu coś ciekawego powiedzieć. Na dzień dzisiejszy tyle. Za pomyłki przepraszam. Kamera robi swoje, stres, ale staram się jak mogę Państwu powiedzieć. Nie wchodzę w jakieś specjalnie zawiłe tematy, w jakieś tam naukowe rozważania.
Tłumaczę Państwu na zasadzie starej wiejskiej szeptuchy, ale myślę, że zrozumiale i wszystkich Państwa jeszcze raz pozdrawiam, dziękuję i do zobaczenia następnym razem.